Witam Was, kochani. Cześć, z tej strony Marta. Zapraszam Was na kawę. Chciałam się przypomnieć, że wspierać ten kanał możecie i link do takiego wsparcia Buy Coffee jest w opisie pod każdym tak naprawdę filmem. Ale dzisiaj witam się z Wami, bo ja to nagrywam w niedzielę i mam taki luźny dzień. Tak szczerze to nagrywam, bo mi na to moje oczy pozwalają. Mogłam usiąść, zrobić makijaż, dobrze się czuję, trochę może będę łzawiła, ale generalnie jest w miarę ok, więc postanowiłam usiąść, wykorzystać ten moment, nagrać film. A że zakończyłam pewne testy, o których chciałabym z Wami pogadać, bo to jest co najmniej dziwne, no to zapraszam Was i na kawę, i na spędzenie ze mną krótkiej chwili. Zapraszam. Testowałam, słuchajcie, markę Floraiku. To były najdziwniejsze, najbardziej intrygujące, pobudzające wyobraźnię testy. Nigdy w życiu, a przetestowałam, tak jak Wam mówiłam, ogrom już zapachów, bo nie mówię o tym, co posiadam, ale o tym, ile już przetestowałam. To chyba nigdy w życiu nie trafiłam na markę, o której nie za bardzo będę umiała Wam opowiedzieć. Mam notatki, które będę czytała. Bez nich myślę, że nie byłoby szans opowiadać o tej marce. Przetestowałam 6 zapachów i zaraz Wam wszystko opowiem, wytłumaczę co, jak, dlaczego. Zaczniemy sobie może od ich takiego zapachu najbardziej popularnego. Jest to One Umbrella for Two. No i ja mam próbkę, ale jakby będę Wam wyświetlała flakony, bo co z tego, że ja będę próbkę trzymała, wolę trzymać kawę. Mają cechę wspólną te wszystkie zapachy. Przede wszystkim one są bardzo mocno przyskórne i trochę zachowują się jak molekuły. A one się troszeczkę zachowują jak taki zapach, o którym już zapominasz, że w ogóle się nim popsikałeś, po czym on do Ciebie wraca z uderzeniem takim mocarnym. One wszystkie są, zaznaczę też, bardzo noszalne. To są normalne zapachy, moim zdaniem naturalnie piękne i raczej temu nikt nie zaprzeczy. Albo, no nie, raczej nie. One nie są gryzące, one nie są zabijające. To jest zapach dla Was stricte, bo tak naprawdę nikt inny go czuć absolutnie nie będzie. I mimo, że te zapachy są trwałe, bardzo trwałe, 24-godzinne, dosłownie, to muszę powiedzieć, że nie mam zdania do końca. I już Wam tłumaczę. One Umbrella for Two. Nazwy zapachów są świetne. Nawiązują do jakichś takich spotkań we dwójkę, jakichś randek, może jakichś takich starych piosenek z filmów o miłości, więc super. Ja generalnie nie jestem w stanie teraz zaaplikować sobie próbkę i powiedzieć Wam, czym zapach pachnie, dlatego że one w otwarciu oczywiście, jak to nisza, są inne niż później się rozwijają. Testując niszę, te notatki są wręcz konieczne, słuchajcie. Ja już nie testuję bez notatek, bo ja nie jestem w stanie później Wam dobrze opowiedzieć zapachu, więc słuchajcie. Mocno uderza czarna porzeczka i ryż. Mocno ryżowy zapach w pierwszym momencie. Czuć trochę jakieś herbaciane nuty. Generalnie zapach owocowy, ale nie słodki. Coś totalnie innego i cudownie zaskakującego. To jak powiew nowości w tym coraz bardziej przewidywalnym świecie. Cyklamen daje tu efekt konwali. Bardzo tu tak wybrzmiewa i przełamuje czarną porzeczkę. Bardzo ciekawa kompozycja. Z czasem jest jakiś słodszy. Jak się już ułoży, to pachnie nieziemsko.
Napisałam tu też, że trafia na moją wishlistę. I od razu po teście jego, nie dosyć, że trafił na moją wishlistę, to na grupie napisałam taki post, że szukam ubytkowego flakonu. Nikt się oczywiście nie odezwał. I może dobrze, bo to był pierwszy zapach, który testowałam. I później jakby następne dni testowałam kolejne. I zapomniałam już o tym zapachu. Wiem, że mi się podobał, ale nic o nim nie umiem powiedzieć. Wiem, że przepięknie grał na skórze, to pamiętam. Wiem, że one się układają niesamowicie kobieco. Ja bym nie powiedziała, że to jest akurat ten zapach dla mężczyzn. Uważam, że tu akurat jest dosyć konkretnie zaznaczona płeć damska, kobiety. Natomiast po tych kilku dniach, jak już zaczęłam testować co innego, to on zaczął mi być z tych innych w sumie taki trochę najnudniejszy. No nie, ostatni, który testowałam w sumie jest najnudniejszy, ale wiecie, o co mi chodzi, że z czasem tych testów okazywało się, że ten jeszcze fajniej się układa, ten jeszcze fajniej, ale przez to, że on jest tak strasznie mocno przyskórny, są trwałe, on cały czas Wam chodzi po ciele i Wy go czujecie jak najbardziej, ale one jakby są takie bliżej nieokreślone. Nuty tak ze sobą się świetnie mieszają, jak już się ułożą na skórze, że nie jesteście w stanie wyodrębnić praktycznie niczego. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten zapach. Z innymi może być trochę lepiej. Ja cały czas tylko pamiętam, jak on mi się strasznie spodobał, ale ja nie potrafię przypomnieć sobie dokładnie, co czułam go nosząc. I to jest ten problem, bo jak mogę kupić zapach, który będę używała być może raz w roku, albo użyję go 2 razy w roku i nie zapadnie mi w pamięć, wiecie, nie będę dalej wiedziała, co o nim myśleć. Być może jak użyję 2 razy, a nie tylko te testy, przypominam tylko jeszcze, że one były dobrze przeze mnie przetestowane. Najpierw były testy na nadgarstkach i tam wydawały mi się one sporo mocniejsze. Na nadgarstkach miałam więcej odczuć, więcej doznań, a później zaczęłam je testować globalnie, całodniowo, normalnie się wypryskać i cały dzień je nosić. I właśnie się skupiać bardzo na nich, bo bez skupienia nie było mowy o tym, żeby odczytać, czym to pachnie. I właśnie wtedy mam wrażenie, że te globalne były gorsze niż te testy na nadgarstkach. Mogę powiedzieć, że zapachy są naprawdę przeze mnie przetestowane. Tyle, jeżeli chodzi o One Umbrella for Two. Właśnie to jest taka dziwna marka, że ja nawet Wam nie umiem powiedzieć teraz, czy jest to marka. To jest tak, z jednej strony wydaje mi się, że jeżeli kupicie jakikolwiek, który akurat będzie na promocji, bo często Floreiku jest na promocji, przeceniony z 900 na 600 na przykład, więc to jest ogromna przecena. Jeżeli jakiś zapach jest tak mocno przeceniony, że możecie go za 600 dorwać, to wydaje mi się, że jakikolwiek kupicie, one po prostu są zbudowane pięknie. One nie polaryzują, jakby na tyle to jest wszystko idealnie zbalansowane, że w żaden sposób te zapachy, nikt ich nie odbierze negatywnie, ani nie uzna ich za brzydkie. I ośmielam się to powiedzieć, że nikt, bo po prostu obiektywnie są to przepiękne zapachy. Ale jest właśnie ten problem z tym, że one tak dziwnie je wyczuwacie i tak dziwnie chodzą Wam po skórze. Kolejny, słuchajcie, zapach to jest In The Rain, który testowałam. No i ten jakby chyba tak najbardziej zapadł, jeżeli można tak powiedzieć, mi w pamięć. Słuchajcie, to jest zapach może nie do końca deszczu, ale na pewno lasu. Ja tu napisałam tak, ten zapach to jak las bez liści.
jak słońce przebijające się przez gałęzie. Wykwintne i odkrywcze podanie drzewnej historii. Te zapachy mają cechę wspólną, czuć je przy ruchu, na wietrze, zachowują się jak ukryty pochlebca, nadchodzi i odurza znienacka, pomieszaniem drzewności z cytrusowością oraz pudrowością. No właśnie, i tak naprawdę to jest to wszystko. Wyczuwa się jakby te nuty cały czas. Jak się już ułoży ten zapach, to jest tak czysto piękny. I już pewnych niuansów nutowych się nie wyczuwa. On jest tak budowany bardzo po azjatycku. Czyli to nie są mocarne, projektujące zapachy, ale obiektywnie rzecz ujmując, spodobają się większości. To jest takie subtelne piękno, bym uznała. Niebywale mądra kompozycja z użyciem ogromnej inteligencji perfumowej, ale nie zapadająca aż tak w pamięć, przez to jak kroczy po Waszym ciele. Ciężko to opisać i to nie jest tak, że ja nie będę miała żadnego zapachu floraiku. Myślę, że właśnie to, co Wam doradzam, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany marką, to kupić jakiś zapach, który jest aktualnie na promocji w ciemno. I ja właśnie taki pomysł mam, że ewentualnie kupić w Floraiku jakikolwiek zapach, który będzie na promocji, który kupię za 600 zł, ponieważ jeżeli mam za niego wydać 1000, chociaż do tego dostajecie perfumetkę jeszcze, to nie jest sam zapach, ale perfumetkę, którą teoretycznie możecie sobie sprzedać, no i zawsze jakąś tam część odzyskacie, ale generalnie nie myśląc o tym, że sprzedaję, to 1000 zł za ten zestaw tego zapachu wydaje mi się za dużo względem, wiecie, no zapachy nie muszą projektować, ale jednak jeżeli on jest taki, gdyby on był tak wyczuwalny przez cały dzień, dla mnie tylko, ale jednak przez cały dzień, a ja właśnie go czuję przy jakimś ruchu, na wietrze, na powietrzu, muszą zaistnieć jakieś uwarunkowania, żeby ten zapach bardziej się jakoś tak mi do nosa wybijał. No i to powoduje, że tak 1000 mi szkoda, ale 600 zł za jakość tego zapachu, którą czuć w składnikach, jak najbardziej. Kolejny, słuchajcie, zapach to jest Floraiku Between Two Trees. I to jest zapach. Na początku uderza drzewność mocno, ale jak się ułoży, to ja wyczuwam jakby skórę fotela. Tak, i mimo, że tu nie ma żadnej skóry, z tego co wiem w nutach, to lekko użytego. To jest to zdecydowanie zapach bez płci, bo to, że ja czuję tę skórę fotela, to nie określa, że jest to męski zapach, ale chciałam Wam powiedzieć, że ja to czuję przez cały czas i ten zapach spodobał mi się strasznie. Z tym, że tak bardzo dobrze go wyczuwałam przez pół dnia, a później już zaczęłam go wyczuwać tylko i wyłącznie będąc na powietrzu. W pomieszczeniu nie czułam już nic. Więc to on ma trwałość, tylko że już moje zmysły nie są aż tak wyczulone na niego i w momencie, kiedy wiatr zawieje, gdzieś na powietrzu jestem, to on mi zaczyna krążyć, a w pomieszczeniu ja o nim totalnie zapominam, że on jest. I to mi tak przeszkadza, ale ten zapach strasznie trafił do mnie. Właśnie ta skóra, ona nie jest kwaśna, jest przepiękna, też nie jest turbo świeża, bo jednak ta drzewność troszkę robi ten zapach bardziej balsamicznym. Tu się wyczuwa taką skórę zbalansowaną, dlatego mówię, że raczej takiego używanego, też nie starego fotela, ale używanego skórzanego fotela wyczuwa się, bo czuje się jakąś taką delikatną, jakby taki delikatny kurz, taka skóra delikatnie pokryta, wiecie, kurzem. Fenomenalny jest ten zapach. Latem czy wiosną przebywamy na powietrzu, więc to jakby nie jest nic dziwnego. Więc
na przykład może to być zapach używany tylko i wyłącznie latem czy wiosną, kiedy się dużo przebywa na powietrzu, albo kiedy wiemy, że będę cały dzień na powietrzu, wtedy użyć tego zapachu i będę zadowolona. Oczywiście, że można. I właśnie albo gdyby ten zapach był jakoś przeceniony, to bym kupiła jego, albo po prostu coś w ciemno. Marka Floraiku jest to marka, która pokazała mi zapachy troszeczkę inne. Coś, co mnie nie nudzi. Może też właśnie to jest plus, że one tak nie projektują, bo nie będę znużona tym zapachem, nie będzie to coś, co super znam, więc może właśnie dobrze. Kurczę, na pewno zawładnęła moim umysłem. To muszę Wam powiedzieć i to jest bardzo dziwne, mówiąc cały czas tak naprawdę w Waszym odbiorze może być, że mówię o negatywach, ale właśnie ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, bo ona mnie zafascynowała, ale jednocześnie jest tak dziwną marką, którą testuję. Pierwszy raz testuję markę, nad którą musiałam się zastanawiać, myśleć o niej podczas testów, której nie wystarczyły i to już od razu wiedziałam, nadgarstkowe testy, wiedziałam, że muszę jeszcze sięgnąć po to globalnie. No naprawdę, to jest inny, mam wrażenie, trochę poziom perfumiarstwa po prostu. Kolejny zapach, jaki testowałam, to Floraiku Levitating. I to jest, słuchajcie, tak, zaczyna się wybuchem cytrusów, mocnych, wręcz soczystych. Następnie robi się herbaciano, drzewny, zmysłowy i ostry. Trochę balsamiczny i trochę waniliowy. Żeby wyczuć te niuanse, trzeba się wczuć. To były najbardziej kosmiczne testy w moim życiu. No, i to jest właśnie takie skwitowanie, za każdym razem przychodziło mi do głowy. Z każdym zapachem przychodziło mi do głowy kolejna opowieść o tym, że ja nigdy w życiu jeszcze czegoś takiego nie testowałam. I naprawdę ta marka mocno wżera się w mózg, bo to jest tak, że mimo, że ja na przykład One Umbrella for Two nie do końca pamiętam, ale pamiętam bardzo dobrze, jak strasznie mi się podobał. Between Two Trees pamiętam, nie do końca może bym przytoczyła i opisała go idealnie, tą skórę na pewno, to mi zapadło w pamięci, ale to, że się otwiera drzewnością, już tak nie za bardzo. I wiecie, i po prostu to są zapachy, które niby nie zapisują się w Waszej pamięci, ale strasznie się jakby tak wkręcają w mózg, że chce się mieć zapach tej marki, przynajmniej jeden, a może będzie ta marka na tyle wciągająca, że posiadanie jednego spowoduje już, że będzie się chciało coraz więcej. W każdym razie jest jeszcze jeden zapach, jeszcze są dwa zapachy. Następny zapach też, jaki testowałam, to Floraiku I Am Coming Home. I to jest najzwyklejszy zwyklaczek, mam takie wrażenie. To znaczy tego to już w pomieszczeniu nawet na początku nie do końca czuć, ale jak jestem na zewnątrz, wychodzę na taras, a była pogoda, to czuć go niesamowicie. Ale to jest dla mnie świeży cytrusowy zapach. I tu niewiele co innego mogę Wam powiedzieć. To jest bardzo świeży, cytrusowy, zielony, taki może momentami pikantny zapach. Jest idealnie wyważony. Jest to zapach stricte bez płci. Nie wskazuje ani kobiety, ani mężczyznę. Myślę, że mężczyzna w nim się też świetnie by poczuł. Nie jest to też w żadnym stopniu wysłodzony zapach. I został nam jeszcze jeden, zostawiłam rodzynka na koniec. To jest zapach z kolei też bardzo znany, jak One Umbrella for Two. I to jest And Your Lips. I to jest jedyny zapach, który mogłabym nazwać słodkim zapachem. To jest tak, szminkowy taki bardziej zapach z odrobiną jakiejś tam słodyczy waniliowej. Wyczuwa się też tutaj jabłko zdecydowanie. Bardzo esencjonalny, bardzo trwały zapach. I ten zapach bardzo przypomina, słuchajcie, Sheridan Lovers in Pink.
Tak sobie napisałam. Jest to zapach kobiecy, bym powiedziała, ale jak tak go miałam na sobie, to momentami wyczuwałam taką nutkę męską. Strasznie mi się to podobało. Takie jakby coś przełamywało całą tą kobiecość w tym zapachu. Albo może inaczej, jeszcze bardziej ją podbijało. To jak kto sobie woli to odebrać. W każdym razie to był właśnie jedyny taki słodki w sumie, bo Sherry Gun Lovers in Pink jest słodkim zapachem, więc to też jest jedyny taki słodziakowy zapach, ale generalnie większość to są świeżynki. I teraz tak, no ten zapach jakby nie wchodzi dla mnie w grę, bo jest zbyt podobny do czegoś, co mam i kocham, więc nie widzę sensu. Ale tak, jest to też taki najbardziej znany zapach tej marki, zdecydowanie. Coś Wam powiedziałam o każdym z zapachów, oczywiście, ale tak naprawdę to ta marka strasznie mnie ujęła konsekwencją pewną i ogólnie też ona mi się bardzo podoba. Wizualnie jest przepiękna. Natomiast no nie wiem, mam takie uczucia, chcę i nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Poczekam sobie, nie mam parcia, nie muszę, mam bardzo dużo zapachów, nie potrzebuję na siłę, jakby wiecie, więc na spokojnie. Ja za dzisiaj, słuchajcie, serdecznie Wam dziękuję. Bardzo mnie interesuje i podzielcie się koniecznie swoimi doświadczeniami z tą marką. Jeżeli coś testowaliście, może mieliście jakieś próbki dołączone do czegoś, do jakichś Waszych zakupów i jakiś zapach udało Wam się przetestować. Czy macie takie same odczucia jak ja, takie same wrażenia jak ja? Co o niej myślicie? A może macie jakiś zapach? No wszystko mnie interesuje. Dzielcie się wszystkim tym, co o tej marce myślicie. Jak gdyby ktoś wystawiał jakiś ubytkowy flakon, to nawet może nie ten One Umbrella Photo, ale cokolwiek właśnie ubytkowego bym wzięła z chęcią i kupiła, po prostu żeby mieć coś tej marki, bo ona mi się wryła jakoś w mózg, nie wiem, po prostu zauroczyła mnie konsekwencją i tym, że każdy z tych zapachów jest po prostu przepiękny i mega duża inteligencja była tutaj, brała udział w tworzeniu tych zapachów. No taki jest mój odbiór. Serdecznie dziękuję, kochani. Buziaczki, do następnego. Pa!